Zimno, 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 a będzie jeszcze zimniej. Grzegorz Chyży, Róże Ogrodowe, witajcie. Trzeci komunikat różany, dzisiaj będzie o przymrozkach. Kolega powiedział mi, że wiele osób zaczyna panikować, boją się przymrozków, nie wiedzą co robić z przymrozkami. Nagraj coś, żeby ich uspokoić. No to nagrywamy. Dzisiaj powiem wam o 3 rzeczach. Po pierwsze, pokażę wam różne rośliny i powiem, na jakie przymrozki są one narażone, czyli jakie temperatury mogą im wyrządzić krzywdę. Po drugie, powiemy o tym, co można zrobić, żeby te rośliny zabezpieczyć przed przemarznięciem. I na końcu powiem o tym, co można zrobić wtedy, kiedy jednak te rośliny już przemarzły. Także zaczynamy. Teraz zobaczcie, kogo mogą dotknąć te problemy z przymrozkami. Teraz jest pochmurno, pada deszcz i całe szczęście. Jest 3 stopnie w tym momencie u mnie i gdyby było wypogodzone, gdyby te chmury wiatr przegonił i zrobiło się bezchmurne niebo, to w nocy byłby naprawdę duży mróz. Całe szczęście, że jest taka pogoda, ale zobaczcie, kogo mogą dotyczyć problemy z przymrozkami. Tutaj mamy prognozę pogody i zobaczcie, że tam, gdzie nam się pojawia kolor niebieski, tam będzie mróz. Czyli od zachodu i w następnych nocach, aż do końca tego tygodnia, mogą się te sytuacje powtarzać. Wejdźmy na środę. Tu mamy środę i tutaj bardziej z kolei północna Polska. Tu znowu południe. O, tutaj mamy zachodnia Polska dzisiaj, 4 w nocy. Czy to będzie już poniedziałek, 4 w nocy. Już widzicie, że nam tutaj ładnie wchodzi mróz. Ale te temperatury nie są jakieś bardzo niskie. Cały czas pokazuje około -2 stopnie, -1, -2. I to jest dobra wiadomość, że jeżeli te temperatury, te przymrozki będą do -3 stopni, to w zasadzie nikt z was nie musi się niczego obawiać. I to jest najważniejsza wiadomość. A teraz pokażę wam 3 przykłady i powiem, jakie temperatury mogą zagrażać roślinom. Mam wrażenie, że najbardziej panikują, najbardziej obawiają się te osoby, które albo posadziły kilka dni temu róże, albo teraz dostały paczkę i zastanawiają się, czy mogą sadzić te róże do ogrodu, bo będą przymrozki. Zobaczcie, jeżeli macie świeżo sadzone róże, tu akurat są w tym przypadku róże pienne i one wyglądają w taki sposób. Mało co jest zielonych pędów, tylko kilka nielicznych takich odbić, to takie róże spokojnie wytrzymają nawet -10 stopni, taki przymrozek. Nic im się nie stanie. Czyli wszyscy, którzy sadzili niedawno róże i mają w takiej fazie, że one jeszcze nie wypuściły pędów, absolutnie mogą spać spokojnie, nic nie musicie robić. Tak? Drugi przypadek jest taki, że macie róże, które są bardzo zaawansowane we wzroście. Zobaczcie, tutaj mamy już pączki kwiatowe, tak? Te róże w tych doniczkach stoją tutaj już od 2 miesięcy na zewnątrz i mają już pączki kwiatowe. To jest nienormalne, żeby w kwietniu były już takie pączki kwiatowe. I teraz, jaka temperatura może takim różom zaszkodzić? Słuchajcie, jeżeli będzie -3 stopnie, to nic się nie stanie, ale jeżeli będzie już -4 czy -5 stopni, to ta roślina nam nadmarznie. Ona nie umrze, ale nadmarznie. Co się stanie? Najprawdopodobniej, najczęściej dzieje się tak, że tutaj pod pąkiem te tkanki po prostu przemarzają. I dzieje się tak, że ten pąk się już nie rozwija, przestaje rosnąć, czasem wręcz zwiesza główkę i koniec. Ale to nie znaczy, że roślina przemarzła, dlatego że to wszystko, co jest poniżej, dalej będzie rosło. Chyba że przyjdzie mróz -6, -7 stopni, wtedy może nam nadmarznąć cały pęd
i wtedy jest duży problem, dlatego że roślina musi się od dołu zacząć odbudowywać. Mam nadzieję, że minus 7 stopni nie przyjdzie, bo wtedy faktycznie byłby problem. A teraz pokażę wam rośliny, które są może najbardziej narażone na mróz. Zobaczcie, tutaj mamy rośliny, które moim zdaniem mogą najbardziej ucierpieć przy takich przymrozkach. To są rośliny, których pędy mają już po 10 około centymetrów, 5-10 centymetrów, czerwone. I takie rośliny, jeżeli przyjdzie mróz minus 4 stopnie, mogą nam przemarznąć nie tylko tutaj na końcach, ale mogą nam przemarznąć tutaj u nasady, tak? I wtedy, jeżeli te tkanki mocno ucierpią, tam powiedzmy przy minus 4 one się mogą zregenerować, ale jeżeli będzie minus 5 stopni, to one tak mogą ucierpieć, że ten młody pęd, on nam zacznie więdnąć po kilku dniach. I wtedy roślina najbardziej ucierpi, dlatego że żeby przeżyć, ona będzie musiała wytworzyć z pąków śpiących nowe pędy, co będzie dla niej olbrzymim wydatkiem energetycznym, olbrzymim wysiłkiem i niektóre rośliny mogą tego nie przeżyć. Zatem co możemy zrobić, jeśli wiemy, że ta temperatura może spaść jeszcze niżej niż minus 3 stopnie? Bo jeżeli będzie do minus 3, to nic nie musimy robić. Ale jeżeli będzie niżej niż minus 3 stopnie, to najprostszą rzeczą jest mieć przygotowaną włókninę, tak jak my tutaj mamy, i okryć te rośliny włókniną w taki sposób, żeby włóknina przylegała do ziemi, żeby całkowicie zakryła nam te rośliny. Nawet pojedyncza warstwa włókniny, a najlepiej podwójna warstwa włókniny, jest w stanie zabezpieczyć rośliny przed przymrozkiem nawet minus 7 stopni. Jeżeli grunt będzie oddawał tą temperaturę, to nawet minus 7 stopni jest nam podwójna, a podkreślam, podwójna warstwa włókniny jest w stanie zabezpieczyć rośliny przed przymrozkiem minus 7. A teraz na koniec, co możemy zrobić, kiedy jednak nie uchroniliśmy tej rośliny? Spodziewaliśmy się, że przymrozek będzie minus 2, a było minus 4, tak? I co powinniśmy wtedy zrobić? Pierwsza sprawa, nie panikować, obserwować rośliny. Dajmy tym roślinom tydzień czasu, zobaczymy, co się stanie. Jeżeli zaobserwujecie po tygodniu, że wierzchołek pędu albo zaczyna więdnąć, tak? Albo zaczyna czernieć, to najprostszą rzeczą po prostu obcinacie poniżej tego miejsca. Tak, na przykład w tym miejscu. Odcinacie to, co ma przemarznięte tkanki. I przy takim odcinaniu warto zwrócić uwagę na przekrój pędu. Jeżeli on będzie tak jak tutaj zielony, to znaczy, że wszystko jest ok, ale jeżeli on będzie tutaj brązowy czy czarny, to znaczy, że tam dalej tkanki są przemarznięte i musicie zrobić po prostu jeszcze niżej. To jest jedna rzecz. Czyli odciąć to wszystko, co przemarzło. Jeżeli tego nie zrobicie, to roślina sama zareaguje w taki sposób i zacznie pobudzać pędy poniżej tego miejsca przemarznięcia. Jednak te pozostawione, przemarznięte części roślin, one będą źródłem problemów w przyszłości, dlatego że na tych uszkodzonych pędach one zaczną zamierać, te końcówki, i może się zacząć rozwijać szara pleśń. Tego byśmy chcieli uniknąć. Natomiast nawet jeżeli nie przytniecie, to roślina sama zacznie walczyć o życie i poniżej tego miejsca zacznie się rozgałęziać. To jest jedna rzecz. Kolejną rzeczą jest to, że możecie sięgnąć po takie wspomagacze, które pomagają roślinom szybciej się regenerować. Jednym z takich preparatów jest preparat Asahi, który się stosuje właśnie po przymrozkach, można też przed przymrozkami, ale po przymrozkach albo po jakichś okresach stresowych dla rośliny. Takich preparatów jest wiele. Asahi jest tylko jednym z przykładów. I wtedy oprysk takim preparatem powoduje, że roślina szybciej się regeneruje. Ja powiem szczerze, nie używam już teraz tego preparatu, bo nie miałem ostatnio takich sytuacji. Ostatni raz używałem, nie wiem, z 15 lat temu. I to też nie po przymrozkach, tylko w innym przypadku. Też rośliny uległy stresowi i trzeba było im pomóc. Najważniejsze jest to, żebyście po pierwsze nie panikowali, po drugie obserwowali rośliny i podejmowali decyzje nie zaraz na drugi dzień po przymrozku, tylko kilka dni później, bo te efekty przymrozku widać na drugi, na trzeci dzień po przymrozku.
możecie sobie ułamać jeden z pędów, który podejrzewacie, czy przemarzł, i zobaczyć ten przekrój pędu, czy są tam zielone tkanki, czy brązowe, czy czarne. I to już wam powie o tym, czy roślina przemarzła, nadmarzła, czy warto przycinać, czy nie. Także to tyle. Nie jest normalne, że rośliny w tym momencie są takie duże, natomiast dzięki Bogu taka pogoda pochmurna sprzyja temu, że jak gdyby zabezpiecza nas przed dużym mrozem. Dużym mrozem to mam na myśli -7, -8 stopni. Oby takiego mrozu nie było, mam nadzieję, że nie będzie i mam nadzieję, że zobaczymy się w kolejnych filmach, w których pokażę wam też efekty tego przycięcia, tego całego szpaleru wzdłuż drogi, który przycinaliśmy bardzo wczesną wiosną i kilka osób interesowało się, jak one teraz wyglądają, jak ten zabieg zadziałał i właśnie pokażę wam na kilku odmianach. Jedne odmiany reagują szybciej, inne wolniej, jedne lepiej, inne gorzej. Zobaczycie to. Do zobaczenia.